Kiedyś Michał Anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialnym, prasakrament. W tym fragmencie, który czytamy dzisiaj, papież mówi o tym, że świat widzialny jest jakby sakramentem niewidzialnej rzeczywistości i że na tym polega sakramentalność, wyrażanie widzialne tego, co niewidzialne, i że Kaplica Sykstyńska jako dzieło świętego Michała Anioła jest również swego rodzaju sakramentem. Jest ukazaniem w sposób widzialny niewidzialnego kresu i niewidzialnego początku. Z tym wyrażaniem sakramentalnym, widzialnym, niewidzialnej rzeczywistości kojarzy mi się jedna myśl. To, co Faustyna doświadczyła, kiedy poprosiła o namalowanie Pana Jezusa w Wilnie, kiedy miała to widzenie Jezusa miłosiernego z tymi dwoma promieniami wychodzącymi z jego serca. Kiedy malarz malował ten obraz, ona wspomina w swoim dzienniku, że któregoś dnia, kiedy odwiedziła go i zobaczyła już ten obraz prawie gotowy, się popłakała, bo po prostu to, co widziała w sercu, widziała w swoim wnętrzu, zupełnie było nieporównywalnie wspanialsze i piękniejsze od tego pięknego dzieła, bo przecież ten obraz wileński jest naprawdę piękny. Ta ludzka nasza rzeczywistość doczesna, która czeka na przemianę, na przemienienie i właśnie po przemianie będzie już też wspaniała, pełna chwały, ale póki co w tej naszej doczesności skromnej, jeszcze latają samoloty mimo koronawirusa. Michał Anioł, który w sposób piękny wyraził to, co niewidzialne w swoim geniuszu, że nawet takie osoby o takim geniuszu, jednak ich dzieło jest nieporównywalne do piękna Bożej rzeczywistości, która jest ukryta pod tym wszystkim, co widzialne. Myślałem sobie o tym, kiedy byłem niedawno tutaj, za rogiem jest fryzjer i kiedy zabrał się za strzyżenie mojej głowy, byłem pełen podziwu, dlatego że po 5 minutach praktycznie już prawie, że mnie obciął całego. A przypomniałem sobie fryzjera, do którego poszedłem w Nairobi, w Karen. To jest taka dzielnica na obrzeżach Nairobi, nazwana tak na cześć osoby, która napisała Pożegnanie z Afryką, a potem według tej książki nakręcono film. Klasztor Dominikanów, w którym się zatrzymałem w Nairobi, jest kilkaset metrów od tego miejsca, od tej farmy. I byłem tam właśnie, poszedłem do centrum handlowego i chciałem się ostrzyc, ponieważ fryzjer, który znalazłem, życzył sobie 2000 szylingów kenijskich, co było dosyć dużą sumą. Jest to jakieś $15. Postanowiłem poszukać czegoś skromniejszego. No i pokazano mi, że tam gdzieś na bazarze jest fryzjer. Okazało się, że były to głównie kobiety, które strzygły. Ale mówią, tutaj jest jeszcze taki pan, który też strzyże mężczyzn. No, kiedy usiadłem do fotela,
zobaczyłem, że on troszkę jest wstawiony, a była to 10 rano i zaczął się zabierać do mojej głowy. No i była to jedna z prób życiowych, ponieważ jest to coś, co najbardziej mnie denerwuje w życiu, kiedy ktoś robi jedno strzyżenie nożyczkami, potem robi 3 kroki wokół głowy, następne i tak powoli. On z kolei nie tyle co chodził wokół mojej głowy, wokół mnie, co jedno cięcie nożyczkami, potem 5-10 razy grzebieniem i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że po godzinie dopiero połowę głowy mi ostrzygło, także ja już straciłem cierpliwość. Ja wziąłem mu te nożyczki i zacząłem mu tutaj obcinać w ten sposób, pomagać. A życzył sobie, okazuje się, tyle samo, co w tamtym zakładzie, który wyglądał na bardzo profesjonalny. Więc ostatecznie wynegocjowałem z nim, że dam mu 200 szylingów mniej, żebym chociaż miał na busik na powrót do klasztoru. Ale ten fryzjer tutaj za rogiem wzbudził mój podziw, dlatego że po 5 minutach, dosłownie po 10, praktycznie była już głowa gotowa i tylko jeszcze ostatnie pociągnięcia trzeba było doszlifować. I był to dla mnie przykład geniuszu wprawy w wykonywaniu swojego rzemiosła. Myślę sobie też o sobie samym i o tych moich tutaj skromnych medytacjach nad tryptykiem rzymskim, że również to, co widzę, czytając tekst, żeby później to przełożyć na mowę i żeby to jeszcze tę mowę przekazać do kamery, wymaga to rzeczywiście umiejętności, pewnego rzemiosła, pewnej wprawy. Zawsze słyszałem, że moja osobowość nie jest zbyt medialna i ojciec, który... Co ja mówię? Cholewka. No dobrze, zostawmy już te komplementy. Potrzebujemy zewnętrznie wyrażać to, co niewidzialne i stąd jest ta próba, moja próba medytacji nad tryptykiem rzymskim i ubierania w słowa to, co dzięki papieżowi dostrzegam o tym świecie, o tym Bożym świecie. Kiedyś Michał Anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialnym, prasakrament.